Lodowce Svalbardu. Zabierzemy Was na wycieczkę na dwa lodowce. Lodowiec Hansa oraz lodowiec Werenskjelda, oba położone w południowej części Spitsbergenu, największej wyspy archipelagu Svalbard. Lodowce Svalbardu pokrywają 34 000 km², czyli prawie 60% powierzchni archipelagu. Występuje tu ponad 1000 lodowców o powierzchni co najmniej 1 km². Od małych cyrków lodowych przez lodowce dolinne po olbrzymie czapy lodowe. Lodowiec jest to masa lodu naturalnie występująca na lądzie, która przetrwała wiele lat. Zbudowany jest z lodu lodowcowego, czyli takiego, który tworzy się na drodze akumulacji i przekształcania śniegu. Lodowce najczęściej tworzą się w górach, w miejscach, gdzie występuje dużo opadów śniegu, a temperatury są na tyle niskie, żeby pozwolić pokrywie śnieżnej przetrwać lato. W miarę gromadzenia się śniegu, w ciągu kolejnych lat jego najniższe warstwy przekształcają się w firn i później w lód lodowcowy, pod wpływem ciśnienia wywieranego przez warstwy leżące wyżej. Stoimy teraz na lodowcu Hansa. Jest to lodowiec uchodzący do morza. Ma powierzchnię około 50 km² i miąższość lodu dochodzącą do 400 metrów. Od 1989 roku prowadzone są tu regularne pomiary, które pozwalają na określenie bilansu masy lodowca, czyli różnicy masy lodu określanej w przedziałach czasowych, najczęściej w ciągu roku. W ostatnich latach lodowiec Hansa traci około 45 milionów ton lodu rocznie. Około 1/3 w wyniku ablacji, głównie topnienia powierzchniowego, a 2/3 w procesie cielenia, czyli odrywania się brył lodu od czoła lodowca. W okresie letnim lodowiec traci średnio 300 000 ton lodu dziennie w wyniku cielenia. Gdybyśmy chcieli załadować ten lód na wagony towarowe, to co godzinę zapełnilibyśmy ponad 200 takich wagonów. Mimo że lodowce wyglądają bardzo statycznie, są w ciągłym ruchu. Tak duże masy lodu zachowują się inaczej niż znana nam kostka lodu. Są one do pewnego stopnia elastyczne, co pozwala lodowcowi spływać pod własnym ciężarem, choć bardzo powoli. Spływ ten powoduje napięcia w masie lodu, które z kolei mogą skutkować pęknięciami i tworzeniem się szczelin. Czasami dochodzi do szybszego niż zwykle przemieszczania się mas lodu, co nazywamy szarżą lodowca. Prawie 40% lodowców uchodzących do morza na Svalbardzie to lodowce szarżujące. Choć przyczyny tego zjawiska nie są jeszcze dokładnie zbadane, spodziewamy się, że w związku ze zmianą klimatu będzie ono występować coraz częściej. Teraz przenosimy się na lodowiec Werenskjelda, dwukrotnie mniejszy od Hansa, a przede wszystkim inny, bo kończący się na lądzie. Dzięki temu można tu zaobserwować typowe formy akumulacyjne, morenę czołową, zwaną też końcową, morenę denną oraz moreny boczne. Stoimy na morenie bocznej. Pod materiałem skalnym przetransportowanym tu przez masy lodu znajduje się tzw. martwy lód. W tym miejscu lodowiec już nie przyrasta, a topnienie lodu powoduje stałe obniżenie się tej części. Dodatkowo widoczna jest morena środkowa, która tworzy się z materiału skalnego niesionego przez dwa jęzory lodowcowe, poruszające się czasem z różnymi prędkościami. Spacerując po powierzchni widzimy materiał skalny niesiony przez lód. Jego większe nagromadzenie tworzy morenę powierzchniową. W szczelinach brzeżnych płynie woda powstająca z topnienia lodu. Większość lodowców na Svalbardzie ma obecnie ujemny bilans masy, czyli w ciągu roku więcej lodu topnieje niż się tworzy. Objawia się to wycofaniem czół lodowców. W związku z ociepleniem klimatu, szczególnie mocno widocznym w tej części Arktyki, ten trend będzie się nasilał. Naukowcy prognozują, że po wycofaniu lodowców wschodniej części fiordu Hornsund od Spitsbergenu oddzieli się południowa część, tworząc nową wyspę na północnym Atlantyku. Jej powstanie może zmienić aktywność prądów morskich na Morzu Barentsa i Morzu Grenlandzkim oraz wpływać na pogodę w Europie. Materiał powstał w ramach projektu EduArctic 2. Od badań polarnych do naukowej pasji. Innowacyjna edukacja przyrodnicza w Polsce i Norwegii, który korzysta z dofinansowania o wartości około 240 000 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.